Kujawsko-Pomorska e-Szkoła. Witamy Was na lekcji angielskiego. Jest z nami nauczycielka, pani Aleksandra Kowalska. Dzień dobry. Witajcie, witajcie. Hello, welcome again. Today we're going to talk about aches, injuries, illnesses and some ways of treating them, or actually we're going to talk about what you can hear at the doctor's, what the doctor can tell you and similar stuff. To słuchajcie, dzisiaj będzie troszeczkę o leczeniu, o urazach, o chorobach. Bardzo dużo rzeczy mi się zebrało, bo przypomniałam sobie, że my to nie do końca w zeszłym roku ogarnęliśmy, no to dzisiaj będziemy to uzupełniać. Jest, słuchajcie, mnóstwo słownictwa, ale to są naprawdę bardzo przydatne rzeczy, nawet nie do szkoły, tylko do życia w przyszłości, bo jak gdzieś pojedziecie, coś Wam się zdarzy, przydarzy, to będzie można skorzystać z tej właśnie wiedzy. Okay, so let's start. So we're gonna talk generally, we're gonna be today in the area of health, okay, of being healthy and unhealthy, of having some problems with your body, with your health, and how to get rid of them. That's what we're going to talk about. Okay, and let's start with a few questions about the health that you can hear from people who may be interested in your well-being. Okay, what does it mean to be healthy? So what does it mean to be healthy for you? For me, it means to just have the strength, the power to work, to function normally, and to have a lot of energy, and to feel kind of fresh. This is what it means to me. When have you felt happy to be in a good health? Huh? Kiedy czuliście się szczęśliwi z powodu tego, że macie dobre zdrowie? I think it's okay when you're a teenager. You don't feel kind of many, you don't kind of experience many health problems when you are your age. But my age, you can start experiencing some. But I am happy to be in good health now. Do you worry about anyone's health? Czy martwisz się o czyjeś zdrowie? This is actually a very good question because now, you know, this time when there is virus around, you are probably worried about your grandparents. I'm worried about my mom because she's over 70 and I'm a bit worried that she may catch a virus and become ill with it and suffer severe consequences. What do you do to stay healthy? Czyli co robicie, żeby utrzymać formę? What I do? Well, basically I eat quite healthily. I think actually my diet is very healthy and I exercise regularly, like 4 or 5 times a week. I also try to do my steps every day, to do 10,000 steps. And I also smile to people, drink a lot of water, and don't watch too much TV. Do you want to be healthy forever? How long do you think your life will be? Czyli czy chcesz być zdrowym do końca życia i ile myślisz, że twoje życie będzie trwało? This is a very good question. Of course I want to be healthy forever, till the end of my life, and I hope to live up to 80 years of age. My family is quite long-lived, I could say. My grandfather lived up to 96 and my grandma 91 from my mother's side, so they are quite long-lived, so I hope to be long-lived too. And what's the secret of living a long life? Okay, actually, I know one secret of living a long life by the Queen Mother, who is actually dead now, but she lived to be 102, I think. And her secret of life was to just to avoid doctors and eat an apple a day. Okay, and question about your health. What questions can you hear from people and maybe from some doctors? How is your physical condition now? Czyli w jakiej jesteś teraz fizycznej formie? Co można na takie pytanie odpowiedzieć? Na przykład, I'm in perfect physical condition, I have a backache, I have no problems, things like that. Do you have a regular physical check-up? Czyli czy regularnie chodzicie do lekarza? No i takie pytanie to wiadomo odpowiadamy, yes I do. I do it every 6 months or I do it once a year. Have you been sick recently? Czyli czy ostatnio byłeś chory? Well, I haven't been sick for a long time, luckily. Have you seen a doctor recently about what? Czyli czy ostatnio widzieliście z lekarzem i w jakiej sprawie? Well, I haven't. And probably none of you have actually seen a doctor in person. You might have talked to a doctor on the phone, but not personally, face to face. Have you ever broken an arm, a leg, any bones? Well,
Czy kiedykolwiek złamałaś rękę, nogę, jakieś kości? Well, I've broken a lot of bones. Like when I was a kid, I used to break or twist my ankles like every year or twice a year because I used to do figure skating and that was problematic. Then when I was a bit older, like in my teens, I broke my leg once, and my recent broken bone was my kind of elbow bone here. I broke my bone. I broke this bone snowboarding 2 years ago. Have you ever been hospitalized? Czy kiedykolwiek byłeś w szpitalu? Well, I have, and it wasn't nice. Have you, oh, that's the same question, sorry. How often do you see a dentist? Well, I try to see my dentist at least once every 6 months. Okay, and let's move on to problems with health. As you can see in the picture, you've got a guy who's got a lot of symptoms of probably the flu or a common cold. But if we look carefully and we've got body aches, it's probably the flu or maybe even coronavirus. Okay, so let's look at common illnesses and symptoms. To zerknijmy sobie na takie popularne choroby i symptomy. The first one, sore throat. Sore throat is when your throat is here, it aches, you feel pain there, czyli obolałe w gardło. Runny nose is when you sneeze all the time and you kind of your nose is kind of watery and something comes out of it all the time, czyli po prostu taki pociąganie nosem, to jest cieknący nos dosłownie. A cough is the sound you make when there's something wrong with your throat, like this is cough, or you can do it even more, even louder. To jest po prostu kaszel. Fever and high temperature, I think you know what it is, czyli temperatura, gorączka. Backache. A backache is when you have a pain in your back. Actually, wherever you are add ache to a body part, it means you have kind of pain in this body part. Zapamiętajcie sobie to słówko ache, tą końcówkę, ono oznacza ból. I jeżeli dodacie tą końcówkę do jakiejkolwiek części ciała, nazwy części ciała, to będziecie mogli właśnie powiedzieć, że właśnie ból tej części ciała macie. Na przykład headache, czyli ból głowy, earache, ból ucha, toothache, ból zęba, stomachache, ból brzucha. I zobaczcie, tylko stomachache się pisze oddzielnie, reszta piszemy łącznie. No i myślę, że to są najpopularniejsze bóle, jakie mogą Wam się przydarzyć. Rush. Okay, what is rush? A rush is when you've got like some red spots on your hands or your body, anywhere in your body, and they are itchy, you have to scratch them. To jest po prostu wysypka. Back pain, that's the same with backache is. Sunburn, when you spend too much time in the sun, on the beach, lying, and you don't use any sunscreen, you get sunburn, czyli oparzenie słoneczne. The flu. It's a virus which can catch you any time of year, and it usually means that you have got high temperature, you have a fever, you've got a back pain, you've got muscle soreness, your throat is sore. Basically, you feel you don't feel yourself. Okay, to jest po prostu grypa. A cold, przeziębienie, so everybody probably had it once in their lives. Sneezing. Sneezing is connected with runny nose. This is kichanie. Sweating is when your body produces too much liquid, too much sweat, and when you're hot, you are also wet. To jest po prostu pocenie się. It's usually connected with the flu or cold and with high fever. Watery eyes. Sometimes your eyes feel like crying all the time. It means they are watery, czyli takie załzawione oczy. Food poisoning. Food poisoning, zatrucie pokarmowe. So basically, when you eat something which is out of date or some kind of product which is which has got some bacteria in it or on it, you get food poisoning. Okay? Other health problems, czyli inne problemy zdrowotne, to już będą takie zróżnicowane, nie takie typowe. Cancer. Cancer is one of the most difficult diseases because we still don't know how to cure it completely. To jest rak. You can have different kinds of cancer. You can have lung cancer, you can have blood cancer. All of the cancer there are lots of cancers possible. Bardzo dużo jest odmian raka i na pewno o nich słyszeliście. Po prostu wystarczy dodać część ciała albo organ, do którego on dotyczy, żeby mieć po prostu tą chorobę. Na przykład liver cancer to będzie rak wątroby, tak? Lung cancer, rak płuc i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Chest pains is when you have chest here, right? And when it aches you feel pain. It's chest pain, czyli bóle klatki piersiowej. And it's usually connected with heart attack.
And heart attack is atak serca. It usually refers to older people, but you need to worry about it now because if your diet is really bad and if you don't do enough exercise, then in the future you're lucky to get a heart attack. Asthma is kind of problems with breathing connected with some kind of allergy, po prostu astma. And you can have an allergy or be allergic to something. Mieć alergię na coś. For example, I'm not allergic to anything, but my friend is allergic to peanuts. Ja nie jestem na nic uczulona, ale moi znajomi są na przykład uczuleni na orzeszki ziemne. Twisted ankle to jest skręcenie kostki. Have hay fever. It's when you have a runny nose and watery eyes because of your allergy. To jest po prostu katar sienny, czyli ten związany z alergiami. Pull a muscle. When you exercise too hard or when you step kind of in a wrong way, you can pull a muscle, naciągnąć mięsień. Cut one's finger. Oh, I do it quite often when I cook, czyli po prostu zaciąć się w palec or knee, w kolano. Bruise. When somebody hits you really hard, in any part of your body, you get like a black and blue, sometimes green spot on your skin, and it's a bruise. To jest siniak albo posiniaczyć. To bleed, it's when your blood comes out from any part of your body. That's called bleeding, right? Krwawienie, bleed, krwawić. Hit one's head, that's obvious, uderzyć się w głowę. Swollen eyes, where you study a long time at night and you don't get enough sleep. Sometimes your eyes get swollen, opuchnięte oczy. Get injured. That can happen when you do sports, for example, or when you are a soldier, you can also get injured. Po prostu zranić się, złapać kontuzję. Break one's arm, leg or bones. That's obvious and you know what it means. Okay, so let's practice. You have to tell me what word is missing. He had to wear a plaster for 6 weeks after his leg. Czyli on musiał nosić gips przez 6 tygodni po tym, jak złamał nogę, więc broke his leg. I had such a throat that I couldn't speak, czyli miałem takie gardło, że nie mogłem mówić, czyli to gardło było obolałe, sore. I have a on my arm, my skin is red and itchy, czyli moja skóra jest czerwona i swędzi, czyli mam po prostu na sobie, na ramieniu wysypkę. I have a rash on my arm, my skin is red and itchy. If you exercise regularly and maintain a healthy diet, you can lower your risk of having an attack. No i o tym już dzisiaj mówiłam. Jeżeli będziecie ćwiczyli regularnie i prowadzili zdrową dietę, to możecie obniżyć ryzyko wystąpienia ataku serca, a to jest heart attack. I my finger while I was chopping onions. To też o tym mówiliśmy. Co się mogło stać, jak coś siekaliśmy? I cut my finger while I was chopping onions, czyli zraniłem się w palec. People who smoke often develop lung. Ludzie, którzy palą, często doprowadzają do raka płuc, lung cancer. Okay, and now let's look at some useful phrases and we'll translate them. Those are treatments actually. To są pewne rodzaje radzenia sobie z problemami zdrowotnymi. Apply cream, czyli posmarować kremem. So for example, you should apply cream to a rash. Develop a lung cancer, czyli tak jakby rozwija się rak płuc. So you should avoid smoking, not to develop lung cancer, czyli powinieneś unikać palenia i w ogóle dymu, żeby nie rozwinął się u ciebie rak płuc. Get stitches. Sometimes when you have like a really deep cut, very deep and very big, you need to go to doctors and have stitches put on it. To są po prostu szwy, tak? Czyli założyć szwy. Go for a checkup. You go for a checkup to a doctor to check if your health is okay. Lie down and rest, położyć się i odpocząć. Prescribe pills. That's what doctor does. Doctors prescribe pills and they give you a prescription for medicines. Make an appointment. You do it when you want to meet a doctor. Czyli umówić się na spotkanie i zwykle to jest właśnie to wyrażenie make an appointment, jest bardzo często związane albo z lekarzem ogólnym, albo z dentystą. Put somebody's legs in plaster, czyli włożyć komuś nogę w gips. Take medicine, pills and painkillers, czyli brać leki, jakieś pigułki, painkillers, inaczej zabijacze bólu, czyli środki przeciwbólowe. Okay, and some more useful phrases. What's the matter? Czyli co się dzieje. So you can hear it when you go to a doctor and the doctor asks you about the symptoms you develop. Where does it hurt? Czyli gdzie boli. You can also hear it at the doctor's or when you talk to a nurse. How long have you had these symptoms? Czyli jak długo masz już te symptomy. Why don't you see a doctor? That a friend or parent can tell you. Dlaczego nie pójdziesz do lekarza? Może byś poszedł do lekarza? You should lie down and rest. That's the advice you can hear from a doctor.
powinien się położyć i odpocząć i to możecie właśnie usłyszeć u lekarza jako radę. Breathe in and out. That's probably, you will hear it to a general practitioner when you go for a check-up. To jest weź głęboki wdech i oddech i to prawdopodobnie usłyszycie na pewno, jeżeli pójdziecie na wizytę kontrolną do lekarza. I'll give you a prescription, czyli dam Ci receptę. Ok, i zadanie jest następujące, tak jak na egzaminie. Będziecie mieli sytuację i do tej sytuacji trzeba dobrać właściwą reakcję. Taką, która będzie nam pasowała do kontekstu i trzeba wyeliminować pozostałe, które zostały podane. Telefonujesz do przychodni, aby umówić się na wizytę. Co powiesz? Can I ask the doctor something? I'd like to make an appointment to see the doctor. The doctor can meet me tomorrow at 4 p.m. Can I ask the doctor something? Czyli czy mogę lekarza o coś zapytać? Czy to nam pasuje? No niezbyt. I'd like to make an appointment to see the doctor. Chciałbym się umówić na spotkanie z lekarzem. I ostatnie, the doctor can meet me tomorrow at 4 p.m. No my nie dyktujemy raczej lekarzowi, kiedy ma się z nami spotkać, tylko on nam mówi, kiedy mamy przyjść. I oczywiście tutaj pasuje odpowiedź B. I'd like to make an appointment to see the doctor. I druga sytuacja. Dentysta pyta Cię, co Ci dolega. Co powiesz? I haven't eaten anything for days. I've had a toothache since Monday. It comes and goes. No i pierwsze, nie jadłem nic od wielu dni. Drugie, I've had a toothache since Monday. Boli mnie ząb od poniedziałku. It comes and goes, czyli pojawia się i znika, tak można powiedzieć o bólu. No jeżeli jesteśmy u dentysty, to najbardziej nam pasuje odpowiedź B. I've had a toothache since Monday. Ale ja mogę sobie też wyobrazić sytuację, w której odpowiedź A nie byłaby zła, gdyby po tym zdaniu nastąpiło jeszcze jakieś wyjaśniające, że właśnie jest to przez ból zęba. Third one. Chorujesz od kilku dni. Koleżanka dzwoni spytać, jak się czujesz, co jej odpowiesz? I'll give you a prescription. I'm getting better, thanks. I'm afraid I can't. No i zerknijmy sobie na pierwsze. Dam Ci receptę. No, chyba żebyśmy byli chorym lekarzem. I'm getting better, thanks. Już mi lepiej, dzięki. I'm afraid I can't. Obawiam się, że nie mogę. No, skoro koleżanka pyta, jak się czujemy, to najbardziej nam pasuje odpowiedź I'm getting better, thanks. Ok, dziękuję Wam bardzo za uwagę i widzimy się za chwilę na następnej lekcji. See ya!